Czujecie? To będzie drogi weekend. Wiecie, ile zapłaciłam za parking? Jest sobota, 13. Parking jest opłacony do poniedziałku, 13. W sumie powiedzmy, no, że 2 dni, nie? Ale takie mieli podziałki. 90 euro. 90 euro za 2 dni. Ja rozumiem, dlaczego tu wszyscy tam stali na dzikusach, na poboczach i tak dalej. No nic. Ja w ten weekend coś mi pachnie, że ja naprawdę dużo wydam. Tu 90 euro. Hotel już sobie zabukowałam. Jest jak jest. No po coś człowiek pracuje, nie? To przynajmniej raz na ruski rok sobie zrobi przyjemność. Więc taka przyjemność. Dobra, mam 15 minut na to, żeby się zebrać. Co ja biorę w ogóle? No dobra, zbieram się. Mam pierogi jeść. Chyba nie zjem. No dobrze. Wolwi, bądź grzeczny, odpoczywaj. Pani wróci. No to jedziemy zwiedzać Göteborg. Albo Gothenburg. It's better visible from the truck, you know? Yeah. I've like from here I don't see it at all. Tak to można przyjeżdżać. Dzień dobry, witamy oficjalnie w świecie Volvo. Volvi stoi na parkingu, a ja przyjechałam prosto do centrum Göteborga. How to pronounce Gothenburg? Gothenburg in English. Gothenburg. Gothenburg. In Swedish it's Göteborg. Oh no. Yeah. Göteborg. Oh. Yeah? Really? Göteborg. Yeah. Oh. Or I should probably as a Norwegian. Göteborg. Yeah, he's a real Gothenburg. So how, could you pronounce one more time? Göteborg? Yeah. Göteborg. Yeah. Okej, Göteborg. Witamy oficjalnie w Göteborg. Uczę się z szwedzkiego, nie jest łatwo. No więc ja nie wiem, czy to w ogóle można powiedzieć, że to jest Muzeum Volvo. To jest świat Volvo, tak się zresztą nazywa. Jak widzicie, w stylu szwedzkim, dużo drewna. Obiekt naprawdę imponujący. Jest niesamowite. Nawet jeżeli się nie interesujecie motoryzacją, no to możecie się interesować designem i tutaj jest co oglądać. Jest generalnie imponująco. Dużo technologii, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dobra, chodźcie, pokażę wam co nieco. Świat Volvo to nie tylko Volvo, ale także sztuka. Patrzcie, za moimi plecami jest wystawa. Nie wiem czego, ale pójdziemy zobaczyć, się dowiemy. Ta część to w ogóle wygląda jak jakaś filharmonia. Tutaj chyba też mają być koncerty. No właśnie, tu jest centrum konferencyjne, no to tak. Okej. Maria Taube. Ja uwielbiam Skandynawię za to, że oni potrafią stworzyć taki niesamowity klimat. Klimat w budynkach, w hotelach. Ja generalnie to bym normalnie, wiecie, że zawsze śpię w Volvim, nie? Ja wolę spać w Volvim niż na parkingach, ale generalnie szwedzkie hotele, fińskie, skandynawskie generalnie, czy w Norwegii, one zawsze mają tak pięknie oświetlone wnętrza, że to jest taka ogromna przyjemność pójść i posiedzieć w takim ciepłym świetle. Natomiast ten budynek jest całkowicie nowy, ale ma taki klimat, że przyjść i usiąść sobie tutaj przy tych stolikach i pracować, to powiem wam, że według mnie ta praca tutaj to sama idzie przy tych stolikach. Lampki, patrzcie, możecie sobie mieć lampkę, czytać, pracować. Kurczę, mi się to podoba. Ja bym tu mogła pracować. No. Może się tu zatrudnię, będę pracować na recepcji. Będę wam sprzedawać gadżety Volvo. Ale mega. No mega tu jest. It smells like wood and concrete. Ja w ogóle nie wiem, gdzie iść teraz. To jest po prostu szokujące, jakie to jest wielkie. I imponujące, to jest lepsze słowo właśnie. To jest imponujące.
Dobra, gdzieś weszliśmy na jakieś tyły. To nie jest tak, że to jest tylko muzeum i będzie tylko Volvo, Volvo, Volvo. To są jakieś w ogóle wystawy. Na którymś piętrze widziałam reklamę, że jest jakaś wystawa sztuki. Jest zamknięte. Special birthday gift. Proszę, to jest zamknięte, tak? To zawsze są zamknięte. Fajnie by było takim jeździć, co? Ja tutaj w Szwecji w weekendy widzę dużo starych samochodów. Bardzo dużo. W żadnym innym kraju tak nie widać. Tutaj przeszłość, a tutaj przyszłość. Dzień dobry, czy mnie sam zawieziesz? O, jaki wyświetlacz. Widzieliście? Taki trochę jak telefon. No też taki tablet. Tu mały Volvi, tam duży Volvi. Jeżeli będziecie w Szwecji, to myślę, że to jest dobre miejsce do odwiedzenia. Tak byłam zaoferowana zwiedzaniem, że nawet nie zauważyłam, że rozładował mi się mikrofon i w rezultacie spora część materiałów jest bez dźwięku, więc troszkę Wam poopowiadam. To nie jest zwykłe muzeum, to prawdziwy świat Volvo. Świeżo otwarte, nowoczesne, niesamowicie zaprojektowane i totalnie inne niż to dawne muzeum marki, które kiedyś zwiedzałam. Oh, so that's me, right? Yeah. Okay. This is funny. Już od wejścia czujesz, że to jest coś więcej niż wystawa. Przestrzeń jest przeszklona, wypełniona naturalnym światłem, zbudowana z drewna klejonego. Te 3 ogromne kolumny w środku przypominają pnie drzewa i naprawdę czujesz się jak w nowoczesnym, skandynawskim lesie. Spada. No nie zbijaj mi. Trzeba utrzymać tak jakby piłkę. Jak tam się dzieją różne rzeczy. Widzicie? Podnosi się. No, tak. No, fajny start. To jest. I tak sobie balansujemy. Jednym z moich ulubionych miejsc była strefa emocji. Możesz tu dosłownie sprawdzić, jak Twoje emocje wpływają na odbiór świata. Zmieniają się światła, dźwięki i przestrzeń. To świetne doświadczenie nie tylko dla dzieci, ale też dla nas, dla dorosłych, bo przecież mamy zupełnie inny sposób prowadzenia, gdy jesteśmy źli, inny, gdy jesteśmy weseli, a jeszcze inny, gdy jesteśmy smutni. Tego nie pokazujcie Waszym dzieciom. Jak byście przypadkiem tutaj jechali z dziećmi. Nie pokazujcie im tego wesołego miasteczka. Widzicie, to jest niebezpieczne. Och, to już całkiem. No i coś, co mnie ogromnie poruszyło. Strefa Truckers Hero, czyli przestrzeń poświęcona kierowcom ciężarówek. Na kilku ekranach są wyświetlane wywiady z różnymi kierowcami i jednym z kierowców jestem ja. Ogromny zaszczyt. Nagrywaliśmy to jeszcze w tamtym roku, no ale tym razem mam okazję zobaczyć to na żywo. To jest niesamowite, że mam jakiś tam swój mały akcent w muzeum Świat Volvo. Ogromna duma, ogromna. No a obok stoi kabina ciężarówki, którą można sobie trochę poeksplorować. A tutaj jest koło, które pokazuje konsekwencje zatrzymania transportu. Sami popatrzcie, czego zabraknie pierwszego dnia po zatrzymaniu ciężarówek, a czego 6. Spodziewaliście się takiego obrotu sprawy?
Dzieciom chyba się też całkiem będzie tutaj podobać, bo jest sporo interaktywnych wystaw skierowanych właśnie dla nich. Jest na przykład Traffic School, gdzie dzieci mogą się uczyć zasad bezpieczeństwa poprzez zabawę. To nie tylko edukacja, ale przy okazji frajda, co jest chyba dla dzieci najważniejsze. Na wystawie znajdziesz całą gamę pojazdów. Osobówki, ciężarówki, pojazdy ratunkowe, a nawet łodzie. Wszystko ułożone tak, żeby pokazać zarówno historię marki, jak i to, co Volvo robi dziś i co planuje na przyszłość. Zacznijmy od tego malucha. Volvo T43. Traktor, który orał ziemię, zanim Elon Musk zaczął rysować swoje pierwsze rakiety. Volvo przez lata nie robiło tylko ciężarówek i SUV-ów. Robiło wszystko, od maszyn rolniczych po autobusy miejskie. Przeskakujemy do lat 80. Volvo F10. Ciężarówka, która zbudowała pół Europy. A za nią pradziad Volvego. Volvo FH16 Globetrotter z 1994 roku. Samo wnętrze World of Volvo to prawdziwy majstersztyk. Po zwiedzaniu można wpaść do restauracji z lokalnym jedzeniem, a na koniec oczywiście do sklepu z pamiątkami. I powiem wam jedno, kartę lepiej mieć gotową. Może coś fajnego sobie kupimy. Ja mam już troszkę gadżetów Volvo, ale gadżetów Volvo nigdy nie może być za dużo. Szlafrok Volvo. A gdzie mam napisane Volvo? Nie ma Volvo. No to jak? Musiałby być Volvo. Jaka mat volvowska. Myślę, co? A takie kubeczki też mam. A? Mam. Tego nie mam. Okulary volvowskie. No. Gdzie jest fitting room? No albo dobra, bym powiedział. Kurczę, pasują mi, nie? Wiedziałam, że coś tu kupię. Wiedziałam. Ale za parking tyle zapłaciłam, to okulary też mogą mieć Volvo, nie? Patrzcie. Hi. Are these the same sunglasses that are here? Yes. Ale słuchajcie, ja naprawdę tych okularów potrzebowałam. To nic, 90 euro. No przecież 90 euro to ja na parking dzisiaj wydałam. I na hotel teraz później wydam. No i jest też on, Jakob. Pierwszy samochód Volvo wyprodukowany 14 kwietnia 1927 roku. Tylko 28 koni mechanicznych, ale jeden cel – bezpieczeństwo. I ta misja została z Volvo już na zawsze, do tej pory. Świat Volvo to nie muzeum, to manifest o tym, jak technologia może służyć człowiekowi i o tym, że maszyna też może mieć serce. Patrzcie, jedno jest zrobione dla dorosłych, a drugie dla dzieci. Fajne, nie? Można by się nabrać, co? Jesteśmy na Titanicu. Patrzcie, to jest zajebiste. To ciężarówka, tam osobówka, restauracja. O, tu się można napić piwa. Patrzcie, ten żyrandol. Ale miejsce mega. Żałuję tylko trochę, bo już zamykają. Ja trochę dojechałam późno. Moja koleżanka przyjechała po mnie, więc zanim dojechałyśmy z Obrzeża do centrum, to też trochę zajęło, zanim zaparkowałyśmy. Cały parking był pełny. Zanim zaparkowałyśmy, to nam trochę zeszło. Zanim się tutaj ogarnęłyśmy ze biletami, ze wszystko, więc bardzo żałuję właśnie. Bardzo żałuję, że tam już byłam, tak? Tak, tam już byłyśmy, więc podłącz. Ale to jest miejsce. Volvo jest zawsze dobra atmosfera. Można tutaj przyjść i sobie posiedzieć. Czy nie? Chyba nie. Ludzie chodzą, to ja też pójdę. Kurczę, patrzcie tamtego. No dobrze. Dobrze, więc idziemy się zameldować do hotelu. Byliśmy z koleżanką.
zjadłyśmy. Więc teraz... co to jest tutaj? Co to jest? Patrzcie tu. To czarne czytniki. A gdzie są czarne czytniki? Widzicie czarny czytnik? Ach, tu. się same wytworzyły. O Jezu. Pamiętacie, co wam mówiłam o świetle? Światło w Skandynawii jest po prostu z innego świata. No ale oni tu mają ciemno w końcu przez większość roku, więc... Może nie dziwne. Gdzie jest mój numer? Powiedzcie mi, widzicie gdzieś mój numer, czy nie? Albo 200, a mój jest ile? 239. No to tam przecież. Dobra, idę jeszcze raz szukać. 231. I co teraz? Już trzeba wejść, tak? Czy... O, tu pachnie świecami. O, tu jest mój pokój. Patrzcie tu. Ale sobie hotel wybrałam. Tak coś czułam, że to będzie fajnie. No mówiłam, ja potrafię wybierać miejsca. I do jedzenia, i do spania. Ojejku. Tu roboty drogowe, no trudno. Ale powiem wam, że te hotele w Szwecji to jest coś innego. Dobrze. Torbę moją sobie tutaj się wielebną położymy. Nie jest mi tutaj źle. Ale jeszcze jak się okaże, że mam wannę. No niestety nie mam wanny. Gdzie jest światło? O, takie światełko przy ścianie. Tutaj. Patrzcie, jakie światło w łazience. Oho, dokładnie taki sam mam w domu. Można sobie połączyć. Tylko nie trzeba łączyć jeszcze do prądu. Czyli co? Tylko jest tak do tego. O, działa. O! Połączymy cię zaraz. Dawaj. Leci jak strzała, Blecharczyk w powietrzu. To jest niesamowite, 102 metry rekord. To jest historia. Idziemy na piwo? Na górze nie było żadnych miejsc. DJ na żywo. Sobota. W Skandynawii lubią balować. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, DJ Dekoning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, FAB 3875, Tosio Oki,